Witam, Ryszard Borowiecki. Słońce wkroczyło do znaku Strzelca, czyli od 22 listopada do 22 grudnia 2023 roku mamy czas Strzelca zodiakalnego. Władcą tego znaku jest Jowisz. Właściwie największy gazowy satelita naszej Ziemi, ale i także Bóg bogów na Olimpie. Planeta, która tworzy sukces. Planeta, która daje dużo, ale i czasami zabiera sporo. Trzeba umieć to rozważyć i ten moment jest w tej chwili. Strzelce to jedne z najbardziej zabawnych postaci w naszym panteonie zodiakalnym, ale jednocześnie też najbardziej solidne. Potrafią przekazać nam wiedzę, potrafią nam zbudować nasz obszar, wypełnić go marzeniami i spełnieniami i także tym, co nazywamy rzeczywistością. Bo ze Strzelcem nie można się nudzić. Strzelec zawsze wybrnie z sytuacji, a najważniejszą rzeczą jest w tym wszystkim to, że Strzelec potrafi bawić się i jednocześnie uczyć. To są dwie cechy, które każdego strzelca reprezentują. Oczywiście, że zdarzają się jakieś strzelce, które nie za bardzo domagają, ale na ogół dusze towarzystwa i wspaniali kompanii naszego życia. No cóż, w tym teraz okresie, właśnie 24 listopada, Mars wkroczy do znaku Strzelca i da energii, możliwe, że zbyt dużo. To też może stwarzać bardzo dziwne warunki, dlatego że Strzelec to jest Bóg wojny, a Jowisz może dać zbyt dużo tego wszystkiego i może być bardzo interesujący czas. A mamy do tego jeszcze kilka dni i możemy na razie rozkoszować się naszym Strzelcem, który już jest. Strzelec ma jeszcze jedno za zadanie: transformować nas przede wszystkim duchowo. Z kolei 1 grudnia Merkury wejdzie do Koziorożca, a 13 znajdzie się w retrogradacji. To będzie dosyć interesujące, dlatego że z tego chaosu, który Strzelec stworzy i wiele przyjemności, przechodzimy do konkretu. Czyli od 1 grudnia już mamy bardzo konkretnie działania i konkretne wymogi, które nałoży na nas nasz wspaniały Merkury, ale kiedy wejdzie 13 grudnia do retrogradacji, nie będzie zbyt ciekawie. To trzeba przyznać, że musimy przeczekać ten czas retrogradacji i on będzie takim lekko chaosem, znaczy i w nas, i w naszym życiu. To chyba razem trzyma się jakiegoś sensu. W dodatku 5 grudnia Wenus wkracza do znaku Skorpiona, a wychodzi od siebie ze swojego królestwa, czyli Wagi. I tutaj zaczyna się 5 grudnia niezbyt dobry okres,
w tej historii, którą nazywamy romansami, zmianami działań uczuciowych, także zdrad, namiętności i zbyt czasami gorliwości i poszukiwania tego wszystkiego, co zwie się zdradą. Zarówno trzeba przyznać, że w tej sferze uczuciowej, jak i politycznej możemy to samo zdeklarować, czy umiejscowić, czy też zrealizować. To tak planety wyglądają. Jeżeli chodzi o ten czas, według mnie jest bardzo interesujący. To jeden z najciekawszych okresów, jaki w ogóle nas spotyka w naszym życiu, ale oprócz tego mamy jeszcze mnóstwo do realizacji, nazwijmy to, do działań, które są przed nami i które musimy zdefiniować. Zdefiniować przede wszystkim to, że wszyscy, nie tylko strzelcy, ale możemy podjąć działania, które nas wznoszą na wyższy poziom świadomości, czyli dokładnie pójść do szkoły, czy zająć się swoją duchowością. I to ma sens, dlatego że ten okres jest tym okresem, który realizujemy i czas jest sprzyjający, jak rzadko kiedy, że możemy wymagać od siebie troszeczkę więcej i to przechodzi przez naszą percepcję umysłową. To jest bardzo ważne, bo bardzo często nam się nie chce lub mamy wątpliwości. Te wątpliwości można przestawić na inny tor naszego życia i pozostawić, a my pędzimy do przodu. Oczywiście tutaj ten Merkury i Wenus, tak gdzieś koło 5 grudnia to zostanie zachwiane lekko, ale to zostawmy w tym przyszłości i zaszłości, a najlepiej nie zwracajmy na to uwagę, ponieważ zawsze start się liczy, a nie koniec. Koniec nie wiadomo kiedy przyjdzie danej rzeczy, a możemy zawsze nim dysponować, bo to od nas zależy, kiedy zakończymy. Czasami warto podjąć jakiś trud, który będzie trudem wysiłkowym. Dlatego też okres teraz sprzyja sportowi, uprawianiu, bieganiu, bo to i czas dosyć dobry ze względu na to, żeby nabrać kondycji i odpowiedzialności, no co tu ukrywać, ale tej biologicznej, czyli swojego animuszu życiowego, który tak bardzo jest potrzebny temu znakowi. Ale i też wszyscy my, którzy jesteśmy nie spod strzelca, trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że teraz jest możliwość korzystania z tego wszystkiego bez żadnego skrępowania. Jeżeli możemy bez skrępowania, to jesteśmy po prostu wygrani. Tak wygląda nasz kosmogram. I ten kosmogram trzeba przyznać, że jest bardzo interesujący. Właśnie tutaj mamy nasze Słońce z Marsem w koniunkcji, które może dać zbyt silne impulsy. W dodatku to, co już mówiłem, że on 24 wkracza do Strzelca, ale także może wytworzyć pewien rodzaj brutalności. Ja nie mówię o tej wojnie, o której żeśmy rozmawiali, ale towarzyskiej, takiej i ekspresji zbyt wyraźnej i to może być niezadowalające dla środowiska, w którym żyjemy, w którym jesteśmy eksponowani, czy też funkcjonujemy. Pamiętajmy o tym, że to tyczy strzelcy, którzy
dzisiaj są, ale także nas też. Też nas może podnieść lekka łańska fantazja w dokuczaniu komuś, ponieważ elokwencja wznosi się, ale trzeba pamiętać o tym, że może zostać przekroczona ta cienka granica dobrego smaku. Nie zawsze można powiedzieć komuś, że jest taki, jaki jest. Prawda w oczy kole. I tutaj trzeba namiętnie przyjąć, że spokój jest bardziej wskazany. Teraz patrząc się dalej, właśnie ten Merkur będzie dążył, ale co najważniejsze, Saturn jest na górze, pilnuje tego wszystkiego i to wszystko da dosyć interesujące działania. Przyjrzyjmy się także tutaj Wenus i węzłowi. Węzeł nie jest dobrą rzeczą, kiedy jest w tym samym znaku i Wenus, bo wyciąga bardzo nieprzyjemne historie z tamtych czasów, albo te karmiczne, nazwijmy to w ten sposób, albo też jakieś zaszłości, niedomówienia. W dodatku on wtedy tego 5 grudnia i 13 grudnia tutaj Wenus, a zaraz za 13 grudnia już ta retrogradacja i to wszystko razem, Merkurek oczywiście, daje taki impuls do innego spojrzenia w perspektywę naszego pojmowania rzeczywistości i chęci aplauzu czy też radości, bo może być po prostu, jak to się mówi, jak w kotle albo jak w garcu. Dużo zamieszania, hałasu i wrzasku. Trzeba roztropnie i z dużą dozą humoru, którego nie brakuje Strzelcowi ani nikomu z nas w tym okresie, i fantazją, lecz tą urokliwą, zwyciężamy te wszystkie nasze swawole. To jest najważniejsze, a wszystkim strzelcom życzę, żeby spokój i pokój waszym duszom, roztropność i mądrość, miłość i szaleństwo występowało zawsze w parze, dlatego że strzelec ma coś z awangardy myślenia, swobody i umiejętności pokazywania tego, co inni mówią szalony, ale coś jest w nich tak wspaniałego, a przede wszystkim potrafią się świetnie bawić nawet miłością. I to trzeba uwzględnić w waszym życiu czy waszym portrecie idei, która jest galopem wiecznego pragnienia. Czego? Każdy ma swoje pragnienia, a wy macie wręcz aż przepełnienie śmiałych i odważnych wypowiedzi lub też można by tak rzec, postaci, która nie spocznie, póki nie dogodzi. A dogodzić można w różny sposób. Czy klęcząc i całując dłoń, strzelec prosi o serce, czy też dama spod tego znaku tak przytuli, że usiedli w swej zabawie i w tańcu ona jest wodzirejem.
I na tyle. Zapraszam oczywiście Państwa na dalsze opowieści związane z Strzelcem, bo będę starał się jak zawsze i prawie codziennie, a jest to znak, który jest mi bardzo bliski, dlatego że już kilka razy mówiłem na blogu, tutaj na YouTubie, że moja babcia była spod tego znaku i chyba nie było wspanialszej osoby jak mój przyjaciel, który już odszedł. Marka już nie ma i też w pewnym sensie troszeczkę smutno jest w towarzystwie. No ale cóż, śmiać się trzeba, bo one zawsze rozweselają, chociaż zginęły wszystkie centaury w wielkiej walce, ale za to wspaniałej. Lecz pozostały po nich najważniejsze cechy. Śmiech, sarkazm, no i wspaniałe życie. Czasami ciężkie, no ale cóż. Świat, a niech się kręci. Powiedział tak kiedyś Kopernik. One to lubią. Do zobaczenia. Szczęść Boże.